Cześć, z tej strony Michał Niezbecki. Wsparcie techniczne dla marki Midas z ramienia firmy Soundtrade, czyli polskiego dystrybutora sprzętu audio, między innymi sprzętu z rodziny Music Tribe. Czy uwierzycie mi, że pod tym pokrowcem, w tym niewielkim rozmiarze, może kryć się konsoleta, która przetworzy 144 wejścia, 123 wyjścia, ma 96 flexi auxów, ogromną ilość efektów, emulacji znanych urządzeń. No chwila, pewnie pomyślicie, czy ty nie mówisz przypadkiem o HD 9624? W pewnym sensie tak, popatrzcie na to. HD 9624, ale w kompaktowym rozmiarze, czyli Midas HDR. Jakie są możliwości? No, tak jak wspomniałem, takie jak jego większego brata. Mamy oczywiście ten potężny, wielki ekran. Możemy regulować jego pochylenie. Może jedyną różnicą sprzętową jest ilość złącz dostępnych na plecach konsolety. Producent musiał zagospodarować lepiej tą przestrzeń, dlatego w tej chwili wejścia i wyjścia analogowe użytkownik może przekonfigurować w tryb pracy na wejścia i wyjścia AS3. Oprócz tego zniknęło nam jedno gniazdo na lampkę, ale to chyba nie jest jakiś wielki szkopuł. I spadła nieco ilość kanałów, które możemy przesłać dwustronnie z użyciem wszystkich interfejsów, które mamy na plecach konsolety. W dużym HD wynosi ona ponad 650. Tutaj jest to jedyne 608 kanałów. No, myślę, że zaspokoi możliwości każdego. Spostrzegawcze oko z pewnością wyłapało karbonowe wstawki, które zastąpiły części metalowe. To wszystko z myślą o obniżeniu wagi. Konsoleta waży około 17 kg. Jej wymiary to 80 cm na 45 cm i wysokość to jest 21 cm, oczywiście ze złożonym ekranem. Nic dziwnego, że konsoleta ta otrzymała nagrodę Best of Show na targach, tegorocznych targach ISE w Barcelonie. Dlaczego R? Chyba ten skrót już nie wymaga wyjaśnień. Po prostu jest to konsoleta mobilna, którą możemy zabrać ze sobą na samolot, by zagrać na niej sztukę na całym świecie. Będzie do tej konsolety oczywiście dedykowany case do transportu lotniczego. Waga konsolety wraz z case'em nie będzie przekraczać 23 kg. Musicie się ze mną zgodzić, że nagroda Best of Show jest tutaj w pełni zasłużona. Ale to nie jedyny sprzęt marki Midas, który otrzymał tą nagrodę. O tym wspomnę Wam nieco później. A teraz cofnijmy się chwilkę, by przybliżyć to, co już mamy i to, co będziemy mieli w firmware'ze V2. A więc firmware V2. Przypomnijmy, co otrzymaliśmy do tej pory, ponieważ firmware został podzielony na dwie fazy, pierwszą i drugą. To, co było już gotowe i przetestowane, dostaliśmy do użytku. Faza druga zapewne wkrótce, jest na co czekać. Co było w fazie pierwszej? Na pewno bardzo interesującą rzeczą dla nas są makra. Makra pozwalają nam na tak naprawdę nagranie czynności, które wykonujemy na konsolecie i potem ich wyzwolenie. To może być szczególnie użyteczne, gdy mamy krótkie czasy pomiędzy wejściami aktorów albo na przykład krótkie przerwy pomiędzy piosenkami, a musimy dokonać wielu zmian. Ok, ja Wam zaprezentuję jakiś najprostszy przykład użycia. Mamy kanał naszego głównego wokalu, wchodzimy w makra, edytujemy makro, włączamy nagrywanie. Powiedzmy, że chcemy zastąpić efekt wokalowy hall, który w tej chwili jest, do którego w tej chwili jest wysłany nasz wokal. Wyłączamy hall, zastępujemy go plate'em, kończymy nagrywanie, wracamy. Teraz odwrócę tą sytuację, żebyście widzieli, jak to działa. Mamy sytuację pierwotną, wyzwalamy nasze makro. Proszę bardzo, zmiana się dokonała. Następna rzecz to funkcjonalność reverse flip,
czyli coś, co już znacie z innych konsolet dostępnych na rynku, ale między innymi też z Behringera Winga, czyli miksowanie dwustronne. Miksowanie dwustronne, czyli w momencie, gdy wejdziemy w tryb Flip to Fader, możemy zaselektować AUXa, do którego będziemy chcieli wysłać dany kanał i wysłać do tego AUXa poszczególne kanały, bądź też zaselektować kanał i wtedy zobaczymy AUXy, do których ten kanał można wysłać. Kolejna rzecz to integracja z innymi producentami, która jakby stale postępuje w przypadku Midasa HD. Tym razem jest to integracja z mikrofonami bezprzewodowymi Sennheisera. Tu nie mamy akurat na miejscu żadnych mikrofonów Sennheisera, ale na planszy zobaczycie, że będziemy mieli podgląd poziomu sygnału, ustawienia gaina, baterii i te wszystkie informacje, które są dla nas przydatne w przypadku mikrofonów bezprzewodowych. Następna rzecz to inserty zewnętrzne. Jak wiecie, w każdym kanale możemy mieć 3 inserty. Do tej pory to były inserty wewnętrzne, zewnętrzne wymagały od nas specjalnego patchingu. Aby to ułatwić, w tej chwili mamy pole dodaj insert zewnętrzny i w bardzo prosty sposób możemy go z tego okna spatchować. Kolejna funkcja, która pojawiła się w pierwszej fazie firmware'u V2, to jest rozbudowanie wcześniej dostępnej opcji Track Changes. Jest to historia, która szczególnie zainteresuje monitorowców. Do tej pory, wchodząc w wysyłki danego kanału, mogliśmy włączyć śledzenie zmian i w momencie, kiedy ten kanał wysłaliśmy do jakichś tam AUXów, te zmiany nam się pokazywały na pasku bocznym i mogliśmy je rozpropagować albo do innych kanałów, albo też do innych scen. Teraz Track Changes zostało uzupełnione o dodatkową funkcjonalność, mianowicie możemy wejść w pole, gdzie zwykle zapisujemy sceny, mamy dostępną opcję Update Scenes i te zmiany, których dokonaliśmy na wysyłce danego kanału, możemy wybrać selektywnie albo też wszystkie i zapisać je do innych scen. Użytkownicy serii Pro zapewne pamiętają taki świetny efekt dynamiki, który nazywał się bramka transientowa. Tych głosów, by ona powróciła, było bardzo dużo i oto jest. Bramka transientowa, w naszym przypadku na stopce. Jeśli ktoś tego nie używa, polecam sprawdzić, robi świetną robotę. Kolejna rzecz, która ucieszy monitorowców, to jest procesor miksu nie tyle dookólnego, co tak naprawdę przestrzennego, ponieważ możemy po wyborze źródła umiejscowić je nie tylko dookoła naszej głowy, ale również możemy wybrać wysokość tego źródła, odległość tego źródła, jak i kąt tego źródła. Także bardzo zaawansowane narzędzie, szczególnie do miksów dousznych IEM. I ostatnia rzecz to MD4 Finalizer, czyli potężny procesor masteringowy, głównie wykorzystywany do masteringu. W tym przypadku nie tylko. Działa świetnie, sprawdzałem już kilkukrotnie na koncertach, bardzo polecam. No dobrze, a czego należy oczekiwać w fazie drugiej? Jak zapewne pamiętacie, w raku efektowym oprócz naszych 24 slotów na efekty mamy też tak zwane Dynamic Pool, gdzie mamy 128 dynamicznych EQ. W fazie drugiej otrzymamy dodatkowo, niezależnie od zasobów raka efektowego, 32 pasmowe kompresory Ultima. Kolejna rzecz z efektów
coś, co ucieszy wszystkich miksujących do broadcastu. TC Clarity M. Tak naprawdę industry standard, jeśli chodzi o mierzenie poziomów. Teraz w HD na pokładzie. Następna rzecz to integracja z Elgato Stream Deckiem. Bardzo fajna funkcjonalność, szczególnie w odniesieniu właśnie do HDR-a, gdzie będziemy mogli sobie na naszego podłączonego Elgato wyciągnąć różne skróty do różnych akcji albo nawigacji po mikserze, czy też na przykład wyzwalania wcześniej utworzonych makr. Warto przy tym podkreślić, że integracja z Elgato jest natywna, czyli nie wymaga od nas komputera pomiędzy. Programowanie całego Elgato odbywa się wprost z konsolety. Jak już mowa o integracjach, będziemy mieli integrację z jednym z najpopularniejszych programów typu DAW, czyli Reaperem. Będzie to integracja poprzez OSC. Będziemy mogli z poziomu miksera zarządzać transportem, projektem. Myślę, że świetna rzecz, szczególnie w zestawieniu z nowością sprzętową, o której wspomnę za chwilę. Jakie nowości sprzętowe będą towarzyszyć wejściu HDR na rynek? No, przede wszystkim dla tradycjonalistów, którzy lubią miksować nie z poziomu ekranu, chociaż tu mamy dostępne faderki, lubią mieć pod palcem fizyczne fadery, będziemy mieli taki oto faderbank HD96FB16. Zobaczcie, jest to maleństwo, niewielkie rozmiary. Z tyłu tak naprawdę jeden kabelek USB i zasilanie. Dostajemy 16 faderów wraz z displayami nad faderami, przyciskiem Select Mute. Takich faderów będziemy mogli podłączyć 4, tak więc dostajemy 64 dodatkowe fadery do HDR. Warto wspomnieć, że również będą te faderbanki współpracować z dużym HD, a więc dużego HD możemy rozszerzyć o kolejne 64 kanały. Parafrazując słynną wypowiedź Billa Gatesa, 64 fadery powinny wystarczyć każdemu. Na początku wspominałem Wam, że nagroda Best of Show w Barcelonie na targach ISE została przyznana nie tylko dla HDR, ale też dla innych rozwiązań sprzętowych ze stajni Midas. Miałem tutaj na myśli to niepozorne pudełeczko, które ma rozmiary tradycyjnego D-Boxa mniej więcej. Jest to interfejs audio, który podłączamy do komputera za pomocą pojedynczego kabelka USB-C. Z drugiej strony mamy dwa porty Snake. W tej chwili jeden port jest podłączony do konsolety. I co nam to daje? To małe pudełeczko umożliwia nam, uwaga, rejestrację 192 kanałów jednocześnie w częstotliwości 96 kHz. Jeśli robiliście kiedyś nagranie wielośladowe, na pewno wiecie, z jakimi problemami się trzeba borykać. Myślę, że jest to świetne rozwiązanie, a w połączeniu z integracją z wcześniej wspomnianym Reaperem daje nam to bardzo duże możliwości nie tylko rejestracji, ale też pracy studyjnej. Urządzenie może pracować w 96 kg. Możemy częstotliwość próbkowania obniżyć do 48 kg. Ilość kanałów przesyłanych dwustronnie, czyli 192, przypominam, za pomocą kabelka USB-C, pozostaje niezmienna. Robi wrażenie, prawda? Kiedy będzie dostępne na polskim rynku? Producent informuje, że będzie to na rynkach światowych pierwszy kwartał przyszłego roku. Myślę, że realnie u nas, wedle oczywiście tej deklaracji, jakiś marzec, może kwiecień. Pojawi się z pewnością wiele pytań o cenę. Nie jest ona ustalona oficjalnie, ale aby zaspokoić Waszą ciekawość, myślę, że bezpiecznym pułapem cenowym będzie kwota 75 000 netto dla firm rentelowych. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.
Zapraszam oczywiście na nasze socjale, na naszego Facebooka, na naszego Instagrama, również na naszą stronę internetową. Znajdziecie tam nie tylko informacje o organizowanych przez nas wydarzeniach, nowościach sprzętowych w naszej dystrybucji, ale przede wszystkim kontakt do mojej osoby. Kontaktujcie się śmiało, możemy umówić szkolenie bądź prezentację, czy to w naszym demoroomie w Piasecznie, czy też wyjazdowo w magazynie waszej firmy. Dziękuję.